Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Minął tydzień, więc możemy zająć się kolejnymi newsami ze świata gamingu, których niestety ponownie dzisiaj za wiele dla Was nie mam. Myślę, że największym tutaj tematem zeszłego tygodnia była premiera Baldur's Gate 3, który okazał się dosyć sporym, widzę. Cieszy się sporym zainteresowaniem. Ja niestety nie miałem okazji zagrać i pewnie nie zagram, bo trochę to nie mój temat, jeżeli chodzi o gry RPG, aczkolwiek widać, że głośno jest o tej grze, gracze chwalą, więc myślę, że jest tutaj, był duży potencjał, który na pewno wykorzystano, aby zrobić kolejny fajny tytuł dla fanów RPG. Natomiast ja niestety, tak jak mówię, RPG to u mnie ciężko z RPGami, także ja nie grałem i raczej nie planuję zagrać. Dobra, dwie fajne informacje o nadchodzącym Gamescomie. Przypominam, Gamescom będzie 23-27 sierpnia. Ja się na Gamescom w tym roku nie wybieram. Postanowiłem trochę zrezygnować, przyznam szczerze, że poprzedni Gamescom mnie strasznie styrał i widać, że to już chyba wiek, że już mi się nie chce po prostu. Także ja na ten Gamescom niestety odpuszczam. Natomiast dobra informacja jest taka, znaczy to jest plotka na razie, że prawdopodobnie Microsoft udostępni grywalną wersję Stalkera 2, czy też Stalkera 2 Heart of Chernobyl. Czyli będzie można już zagrać, znaczy chodzi o to, że to będzie grywalna wersja, czyli że nie żadne rolling demo, tylko że będzie można zagrać. No jest to ciekawa informacja, bo niestety tam wiemy, że twórcy gry mieli pod górkę, oni się tam przenieśli potem z Ukrainy, nie wiem gdzie, gdzieś tam ich przenieśli do innego kraju, żeby mogli pracować nad grą. No w każdym razie podobno jest już to na ukończeniu i można... na ukończeniu mają już coś do pokazania, że można zagrać, także jest to w mojej opinii bardzo dobra wiadomość, chętnie bym sobie zagrał, natomiast no niestety wiem, że Gamescom rządzi się troszkę swoimi prawami i nawet jak byłem poprzednim 4 dni chyba byłem, czy 5, to i tak nie miałem za wiele czasu, żeby zobaczyć wszystko co chciałem, no ale dobrze, że chociaż Xbox jeszcze na Gamescomie się pokazuje. No dla nas jest to fajne a propos Gamescomu, są to fajne targi, bo są w miarę blisko, więc można nawet zapakować się w samochód i sobie jechać. I wiem, że chłopaki i dziewczyny też z PSX Extreme głównie jeżdżą właśnie samochodem. Natomiast no ja w tym roku odpuszczam. Trochę powiem Wam, że mam intensywny ten rok jeszcze z tym kotem, także jakoś na razie nawet muszę jakoś tak, wiecie, mieć trochę czasu na wyciszenie. Drugą informacją na temat Gamescomu, drugą informacją z Gamescomu jest to, że ma się pojawić grywalny dodatek do Cyberpunka 2077 Phantom Liberty i ma być już możliwość sobie zagrania w tą wersję. No powiem Wam, że ja jestem ciekawy. Z Cyberpunkiem na początku nie było mi po drodze, to mogliście zobaczyć z mojej recenzji, ale dzisiaj po 2-3 latach od premiery muszę przyznać, że gra się w to o wiele lepiej. Dużo grałem na PC-cie i muszę przyznać, że to jest teraz zupełnie inna gra. Nie wiem jeszcze jak na Xboxie, bo szczerze mówiąc mam ją zainstalowaną, ale nie grałem jeszcze od tamtego czasu na Xboxie, bo grałem na wersji PC-towej, bo interesował mnie tryb Overdrive i bardzo fajny tam Ray Tracing, natomiast z tego co wiem, to na Xboxie też dużo rzeczy już poprawiono i pewnie jeżeli dodatek wyjdzie, Phantom Liberty, będę grał w niego na Xboxie z tego względu, że tam mam grę ukończoną, a na PC-cie nie. A nie chce mi się teraz jeszcze na szybko kończyć gry tylko po to, żeby móc dodatek odpalić na PC-cie, także ja poczekam z tym i zobaczymy co z tego wyjdzie. Znaczy ja podejrzewam, że to już będzie dobra rzecz, to już nie jest to co był Cyberpunk na premierę, teraz na pewno będzie już to dopracowane, że tak powiem. Zresztą widać już teraz, że gra jest bardzo dopracowana względem tego co było na początku. Jak pamiętacie, bugów, szczególnie w wersji Xboxowej było co niemiara. No a teraz już, przynajmniej w wersji PC-towej wiem, że poprawiono mnóstwo rzeczy, więc podejrzewam, że na Xboxie też te rzeczy poprawiono i gra się już w to zupełnie inaczej.
Kolejną ciekawą, mnie tam to ciekawi ogólnie, z tego względu, że jest to jakby kolejna część marki, że odbyła się zamknięta beta mobilnego Assassin's Creed Jade. To jest gra, która ma się pojawić tylko na telefonach, czyli na iOSie i Androidzie. No i wyciekło troszkę gameplay. Powiem Wam, troszkę dzisiaj rano sobie pooglądałem takie wyrywki gameplay i powiem tak, są osoby, które grały na jakichś ziemniakach, więc ta gra działała w 15 klatkach na sekundę, czyli słabo. No i są jakieś tam, powiedzmy, na lepszych jakichś telefonach, gdzie ten gameplay był faktycznie płynniejszy, aczkolwiek daleko mu do ideału. I powiem tak, no tak oglądam sobie, no jest to Assassin's Creed, taki, rzekłbym, najbardziej generyczny z generycznych. Widać, że to jest gra raczej pod chińskiego odbiorcę i raczej nie ma tutaj, przynajmniej ja z tych gameplay nie znalazłem nic, co by jakoś wyróżniało tego Assassin's Creed'a na tle innych produkcji. Można powiedzieć, że taki, no tak myślę, że dobrą nazwą jest generyczny. Totalnie generyczny Assassin's Creed. Wygląda to, znaczy na komórki wygląda to spoko, nie? To taka można powiedzieć troszkę wersja jakby z PlayStation 3, myślę, że tak to można określić. Natomiast no widać, że telefony, no to nie konsola i modele bardzo szybko ulegają uproszczeniu w zależności od odległości oczywiście naszego bohatera. Powiem tak, nawet chyba jakbym miał dostęp do mobilnej wersji, czy tam by była w sklepie, to chyba bym sobie to odpuścił. Nie jest to jakaś specjalnie gra, która zachwyca czymś, jakimś pomysłem, czymś, no to jest taki, tak jak mówię, no, najbardziej mi się ciśnie na usta generyczny Assassin's Creed. Po prostu ma wszystkie te elementy, których możesz się spodziewać po Assassin's Creedzie, ale nie oferuje absolutnie nic nowego, czego nie było wcześniej. Także to jest taka, no takie sobie, no powiem Wam tak, takie sobie. Tutaj ten filmik widzicie z jednego typa, który wrzucił, ale jest tego masa. Możecie sobie zobaczyć na YouTubie tą rozgrywkę i sobie zobaczyć, że no niestety czasami na niektórych telefonach działa to, no kiepsko to działa. Nie wiem, bo bardzo często ci ludzie nie piszą, na jakich grali telefonach, także też ciężko mi powiedzieć, co tutaj jest, jaka platforma była użyta. Natomiast no poczekajcie, taki jest The First 28 Minutes of Assassin's Creed Codename Jade Access the Animus, nazywa się kanał. No to widać, że tutaj gra działa bardzo źle, albo było nagrywane w bardzo niewielkiej ilości klatek, no albo ktoś to nagrywał na jakimś babciofonie, nie? No to widać, że no źle to działa, ale to jeszcze można zrzucić na karb tego, że było zgrywane na kiepskim telefonie. Natomiast no powiem tak, no wygląda to tak sobie, no nic jak dla mnie zachwycającego, ale to można było się spodziewać. No niestety te gry mobilne mocno odstają od tego, co mamy na konsolach, to raczej jest przystosowane do grania na jakimś kiblu czy gdzieś. Mnie jakoś nie przekonało. No, wolę poczekać na Assassin's Creed Mirage, który zapowiada się o wiele ciekawiej. Smutna wieść ze studia Striking Distance. Zwolniono 32 pracowników. Oczywiście jest to pokłosie kiepsko sprzedającej się The Callisto Protocol. No, gra miała swoje błędy. Nie uważam, że jest to krap. To jest średniak. I myślę, że The Callisto Protocol będzie troszkę tak, że ona po latach, może za 2 lata, za 3, kiedy cena spadnie do tak 4-5 dyszek, nie wiem ile teraz kosztuje, chyba że już teraz kosztuje, to ta gra wróci. Gracze będą w to grali, chociażby z ciekawości ci, których to ominęło. Natomiast podano, że spodziewano się sprzedaży 5 milionów kopii, sprzedano 2 miliony kopii. Nie jest to może jakaś specjalnie mała ilość, 2 miliony kopii, no ale z tego, co tutaj podają, gra kosztowała, wyprodukowanie jej kosztowało $162 miliony, no i to się chyba raczej nie zwróciło, no więc musieli ludzi zwolnić, tak? Zastanawiam się, czy zwolnili ludzi, po prostu wyrobników, grafików, którzy robili to, co im kazano. Powinni zwolnić tych ludzi, którzy zaprojektowali tą grę, tak? Ich mechaniki, a nie
ludzi, znaczy nie wiem kogo zwolnili, no ale to pierwszy to powinien Seppuku, prezes Studio Striking Distance powinien się zwolnić przede wszystkim, bo to on pewnie wydał, czy też zatwierdzał to, jak ta gra ma wyglądać i jak to ma działać, tak? A nie jakichś pracowników, którzy wykonywali to, co im inni kazali, nie? No to bez sensu. No w każdym razie, ja powiem wam tak, nie jest to zła gra, jeżeli chodzi o Callisto Protocol. Fabularnie może jest bardzo miałka, rozgrywka też jest taka, można powiedzieć, nie jest do końca tak ekscytująca, ale myślę, że jest to gra do zagrania i ja sądzę, że ona za 2-3 lata wróci, gracze będą w to grali, jak cena spadnie, będzie można ponownie sobie zagrać, no i zobaczyć, tak? Tak dobry tytuł, na jak nie macie co robić, na przykład w weekend pada, to takiego kupujecie sobie The Callisto Protocol za 4-5 dyszek i sobie go w weekend kończycie i przyjemnie jest i tyle, nie? Kolejna ciekawa informacja od id Software. Możemy się spodziewać, ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że remastera gry Quake 2, bo chyba nie rebootu, nie wiem, chyba remastera. W każdym razie wcześniej stworzono odnowioną wersję pierwszego Quake'a, więc teraz wzięli się za Quake'a drugiego, aczkolwiek warto wspomnieć, że Quake drugi miał już swój port, nazwijmy to, bo to ciężko powiedzieć, że to remaster, który się nazywał Quake 2 RTX. Była to bardzo fajna wersja ze śledzeniem promieni, ona nawet dzisiaj robi spore wrażenie i muszę przyznać, że fajnie się w to gra i fajnie to wygląda. Natomiast no, jestem ciekawy, co przygotuje id Software pod tym kątem, czy wykorzystają pomysły, które były w Quake 2 RTX, czy będzie to coś zupełnie nowego. Nie wiadomo. Ja powiem wam, ostatnio kończyłem Quake'a 2 na PC-cie, tylko tego SOTE klasycznego, bo chciałem zrobić materiał o nim, ale widzę, że już teraz, kurczę, wydają, to nie wiem, czy jest sens wracać do niego. Może jeszcze jest trochę, może coś tam jeszcze z tego zmontuję. W każdym razie coś tam, mam cały gameplay już zgrany i tak trochę leży ten Quake i czeka i kurde, czeka i teraz się okazuje, że wychodzi jakiś znowu odświeżony Quake i może to jest dobry czas, żeby zrobić tego klasycznego Quake'a właśnie jak wychodzą te odświeżone części, może powinienem się tym zająć. No zobaczymy. W każdym razie, no jestem ciekawy. Ten pierwszy Quake to taki średni, ja tam nie przepadam za pierwszym Quake'iem, szczególnie singlowym. On był oczywiście w swoim czasie był absolutną nowością i w ogóle totalnym sztosem, aczkolwiek gameplayowo no to przegrywał w mojej opinii z równie świetnym Duke Nukem 3D. Był taki brudny, smutny, bury, zielono-brązowy i to mi się nie podobało. Aczkolwiek kilka rzeczy tam było świetnych, na przykład to, że wszystko było trójwymiarowe. Wow! Aczkolwiek zamierzam wrócić jeszcze raz do Quake'a i zrobić recenzję, może wersji właśnie z Segi Saturn. Nie udało mi się jej skończyć, zrobiłem kiedyś materiał making of, ale powiem wam, że no jest to bardzo ciężki port do ogrania na Sedze Saturn, aczkolwiek zamierzam jeszcze do pierwszego Quake'a wrócić. Na dwójkę chętnie zagram, bo powiem wam, że z tych wszystkich Quake'ów, które się pojawiły, to chyba dwójka mi się najbardziej podobała. Była jakaś fabuła, była jakaś historia. Jasne, większość powie, że najlepszy to Quake 3 Arena, ale ja nie gram po sieci, więc dla mnie Quake 3 Arena pograłem z botami i było to bardzo średnie. Natomiast Quake 2 zawsze mi się podobał z tego względu, że był kolorowy, nie był już taki brudny, była fabuła, coś tam się działo i to było spoko w mojej opinii i to było fajne i dlatego uważam, że dwójka Quake'a w mojej opinii najlepsza część ze wszystkich. No i kolejna informacja od Nvidii. Plotki głoszą, że Nvidia przestała produkować, czy też ogranicza produkcję kart serii 4000. Jest to w ogóle ciekawe, jeżeli tak się dzieje, no wiadomo, powód jest oczywisty. Jest słaby na to popyt, bo te karty są drogie. Szczególnie na te na przykład 4080, 4090 to są wysokie ceny za te karty. Pewnie rynek się nasycił, to nie schodzi, leży w sklepach. Natomiast ciekawi mnie teraz ruch Nvidii przy serii 5000, bo jeżeli cena będzie jeszcze wyższa, no to raczej chyba nie powinni oczekiwać, że będzie popyt większy. Podejrzewam, że jeszcze będzie mniejszy.
Więc jest ciekawe, co Nvidia zrobi. Czy cena będzie niższa, co było tutaj absurdem, że nowa generacja kart z serii 5000 będzie niższa cenowo niż 4000. To było w ogóle jakiś absurd, ale może tak być właśnie. Może właśnie przez to, że wywindowana cena spowodowała, że te karty nie schodzą, może właśnie tutaj jest rozwiązaniem niższa cena. Może te karty by nawet może by zarobiły na siebie, znaczy każda karta by zarabiała na siebie mniej, ale z drugiej strony ilość może by po prostu to była dobrym rozwiązaniem, żeby sprzedać więcej za niższą cenę niż mniej za wysoką cenę. No nie wiem, w każdym razie no ja czekam, ciekawy jestem, co tam będzie w tej serii 5000. Zresztą seria 4000, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o karty, abstrahując od ceny, była bardzo udana i pomysł z DLSS 3 jak dla mnie fantastyczny. Natomiast no ciekawy jestem, co będzie w tej serii 5000. Myślę, że to będzie jakiś gruby temat, tyle mogę powiedzieć. No i to tyle, jeżeli chodzi o wiadomości. Słuchajcie, prawie o niczym nie powiedziałem, a minęło 15 minut. Ja to mam jednak tutaj gadane. Dobra, co nowego u mnie? Fajna wiadomość. Możliwe, że w tym tygodniu będzie kilka streamów, ponieważ w czwartek Mariola wyjeżdża z siostrą i z Oliwierem, także będę miał dom sam, będę sam w domu i możliwe, że będę robił jakieś streamy. Ostatnio doszły mi wieści, znaczy czytałem w komentarzach, że narzekacie, że brak Pogadajmy i już w zasadzie ruszyłem pewien projekt, który będę robił sobie w ramach kolejnych odcinków Pogadajmy. Nawet będę grał na oryginalnym joysticku, to jest joystick od Commodore, podłączonym do PC-ta tak naprawdę, bo nie mam oryginalnego ani Commodore, a Amigę mam CD32. W każdym razie będę robił materiały retro, właśnie Pogadajmy, z oryginalnym joystickiem. Mam taki interfejs na USB, który to złącze, to DB9 się chyba nazywa, przenosi na USB i będzie można normalnie na nim grać na PC-cie. Bardzo fajna sprawa. Także będę coś robił, nie wiem, czy to w tym tygodniu możliwe, że chciałbym to ruszyć w tym tygodniu, ale to zobaczymy. Czy jeszcze coś nowego u mnie słychać? Gram aktualnie, słuchajcie, gram w Raymana pierwszego. Nie wiem, które to moje podejście do pierwszego Raymana. Od początku, od premiery, nie wiem, 30. Rayman to jest, powiem wam, pierwszy Rayman to jest tak wściekle trudna gra. Wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że te pierwsze tam poziomy w lesie, tak fajnie się skacze, ale potem... Ciekawy jestem, ilu z was widziało poziomy, które są poza poziomami z nutkami. Tam już jest po prostu siekiera, nie? A jeszcze z tych wszystkich Raymanów, pierwszych części, które się pojawiły, wybrałem najtrudniejszy port, czyli ten na Sega Saturn, który zazwyczaj w zestawieniach najtrudniejszych grach na tę konsolę Rayman na pewno tam będzie. O ile dobrze pamiętam, na GamesFAQ był na 3. miejscu, jeżeli chodzi o najtrudniejszą grę na konsolę na Sega Saturn. No i gram w tego Raymana. Idzie to po prostu jak po gruzie. Przyznam, że gram na cheatach, znaczy na cheatach tylko tyle, że mam nieskończoną ilość żyć. I to po prostu usuwa denerwujący element do ładowania gier, ładowania save'ów, ale to w zasadzie nie ma znaczenia, że tam są nieskończone, bo to w ogóle ta gra nie jest prostsza. To jest... Powiem wam, wczoraj chyba, to nawet nie jeden poziom, jeden moment w jakimś poziomie, chyba ze 2 godziny grałem w to, nie mogłem tego przejść, za cholerę, nie? No jest po prostu masakra, jeszcze granie na padzie od Segi Saturn to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, nie? I powiem wam, że poziom trudności w Raymanie jest tak absurdalnie wysoki i wiele osób może nie wierzyć, bo pewnie nie skończyło, to nie wie, ale tam po prostu coś tam się potem dzieje, to jest już sieka. No ale będzie wam, przynajmniej wiem, że już jestem przy końcu, znaczy nie jestem na tyle zdesperowany, żeby zebrać wszystkie klatki, żeby otworzyć ostatniego bossa, bo tego nie zrobię, bo niestety nie mam, bo musiałbym, życia by mi nie starczyło na to, ale chociaż raczej to materiał pod making of już jest, tak jest, mam już większość, przejdę tą grę, przejdę wszystkie te poziomy, które są, aczkolwiek ostatniego bossa pewnie z YouTube'a ściągnę, bo nie mam na to czasu, żeby tyle poświęcać na Raymana i tak powiem wam, że uważam, że moje zaparcie i taka
no, jak to się mówi, cierpliwość, no to przy tej grze to jest legendarna. No, w każdym razie to będę robił. Dobra, co w tym tygodniu ciekawego przygotujemy? Nie wiem, jak będzie z Bartem, bo mieliśmy z Bartem robić jakiś podcast kolejny, tylko nie wiem kiedy. Nie wiem czasami, czy nie we wtorek się umówiliśmy, jakoś pewnie tak. W środę. W środę wrzucę jakąś recenzję po latach, pewnie. Jeszcze nie wiem jaką. Powoli chciałbym zacząć też robić recenzję gier na PS Vita i możliwe, że jakąś grę na PS Vita. Mam sporo tych gier pokończonych z PS Vita i trochę nie wiem, co z nimi zrobić, więc myślę, że recenzja po latach będzie dobrym pomysłem. Czwartek, piątek, sobota, niedziela fajnie by było postreamować trochę. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie pomysły, żeby nawet codziennie zrobić sobie streama. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Pewnie z jakiegoś retro, nie? Chyba żebyśmy jakąś grę ogarnęli, którą by można było w 4 dni skończyć, to wtedy tak. A jeżeli nie, to jakieś tam retro streamy sobie polecą. No i na sobotę. Na sobotę chciałbym zrobić ten mój odcinek Pogadajmy retro. Nie wiem, czy to się uda. Chociaż no nie jest to jakby specjalnie, powiedzmy sobie szczerze, rzecz, która jest poza zasięgiem, więc fajnie było to na sobotę zrobić. No ciekawy jestem, czy Wam się ten pomysł spodoba i czy będę go ciągnął dalej, bo to też nie wiadomo, czy to chwyci, czy nie. No i słuchajcie, w niedzielę możliwe, wiem, że leży taka konsola u mnie, ten Anbernik z Androidem, jeszcze tego nie zrobiłem, nie mogłem się za to zabrać. Możliwe, że w niedzielę się ten film wrzucę, zobaczę, jeżeli nie w tym tygodniu, to w przyszłym już mi wstyd, ale taka sytuacja jest, że no nie mam kiedy się tym zająć, więc możliwe, że jakoś tutaj się to w końcu pojawi i będzie. No, wiem, że wiele osób już pisało do mnie, kiedy to się pojawi, że czekają, a ja mówię, no pisaliście do redakcji, ale no niestety siła wyższa tutaj i mam nadzieję, że w końcu się w niedzielę pojawi. No zobaczymy. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek NR-Flasha. Na zakończenie przypominam, że dzisiaj o godzinie 20 wspólne oglądanie NR-Flasha na Discordzie. Kto chce, wbija i będziemy sobie razem oglądać. Można ze mną pogadać. Zazwyczaj tematy to sobie leci, gadamy o zupełnie innych tematach, także można sobie tam wbić na Discorda i sobie pogadamy jakiś o dupie Maryni, tak naprawdę o innych rzeczach niż w NR-Flashu. Ale w każdym razie postaram się dzisiaj być i będziemy mogli wspólnie kolejny odcinek obejrzeć. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.